Także ostatni wspólny posiłek w naszym gronie rodzinnym i my teraz się rozstajemy, jedziemy na lotnisko odebrać furę, jedziemy już sobie zwiedzać. Oni pojechali sobie czeka na tamę Hubera i dzisiaj wracają do Polski, a my zostajemy jeszcze na 2 tygodnie. Tego Outlandera. To co oni wzięli? Także jesteśmy właśnie na pierwszej naszej podróży i jedziemy zwiedzić Horst Schubent. Znaczy ja widziałem, ale tutaj trener i Kia nie widzieli, więc zobaczą i będą na pewno zadowoleni, bo zajebisty widoczek. Naprawdę fajny taki, fajna przestrzeń. Właśnie fajne jest to w tych wszystkich parkach, że jest taka przestrzeń i no, naprawdę zrobi taką robotę. Nie, sam Grand Canyon zrobił olbrzymi. No, jak z obrazka, nie? A my byliśmy jeszcze 8 godzin stąd jechaliśmy na takie Monument Valley. No i jeszcze fajny byliśmy ostatnio na Bryce Canyon. Też zajebisty, też taki malowniczy. Nie no fajnie, jeszcze te Tahoe jak zobaczycie. Tego właśnie jestem ciekawy, bo naprawdę wygląda to zajebiście na zdjęciach. tak. Nie no tyle tych rzeczy w tych Stanach jest, że jeszcze tyle razy byłem, a i tak w dupie byłem. No tak, i nic jeszcze nie zobaczyło się. No. Jakie to jest w ogóle olbrzymie, co? Głębokie, nie? No. Kawałek musimy przejść i zaraz zobaczycie niezły cud natury. Horseshoe. Prawdziwi turyści z Polski. W klapeczkach. Wakacje. Co to by było na tyle twojego spaceru? Czy chcecie coś powiedzieć do widzów? Jesteśmy już blisko, także ostatnia prosta i zaraz zobaczycie co się dzieje w Ameryce. Jak to wygląda. Najgorzej, że powrót będzie pod górkę. Ale jesteśmy sportowcami i damy radę. Tak? Tak. Tu majster się szykuje do zdjęcia. Także tak to wygląda. Troszkę ludzi jest, ale widoczek jest naprawdę zacny. Także tak to wyglądało. My już się zbieramy i wracamy, bo 4,5 godzinki mamy z powrotem do Las Vegas. Bo tu taka dłuższa traska była. Praktycznie niedaleko jesteśmy od Wielkiego Kanionu, ale jego już widzieliśmy wszyscy, więc tylko tutaj sobie przyjechaliśmy te Horseshoe zobaczyć. Ja widziałem, ale trener i Kia nie widzieli. Także już widzieli i mogą się wypowiedzieć teraz, czy się podobało. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Polecam. No nie no, widoczek zajebisty, można było stać i się patrzeć i w ogóle nie odchodzić, bo tak hipnotyzuje. No a teraz tak jak mówiłem, lekki trening, bo pod górkę i wracamy do Vegas.
Przyjechaliśmy właśnie, jest 12 w nocy, zarejestrować się do hotelu. Dzisiaj śpimy w hotelu Paryż, czyli wieża Eiffla, która naprzeciwko hotelu Bellagio. Zobaczymy, co nam hotel zaoferuje. To wygląda no, już tak zrobione jak uliczki w Paryżu. Idziemy odebrać check-in, zrobić pokój. No i oczywiście kasyno, zanim się przejdzie i dojdzie do recepcji, nie? Udało nam się zrobić punkt, gdzie mamy iść do naszego pokoju. No to już tak bardziej prestiżowo. Myśmy się nas znowu gdzieś wygonili poza Paryż, gdzieś za tył. Spaliśmy w piramidzie kiedyś, mieliśmy pokój w piramidzie, a się okazało, że spaliśmy obok piramidy, to był jakiś tańszy pokój, a te droższe były tylko w piramidzie. Ale był spoko. Nie no, już też jesteśmy wysadzeni kurna w dupę gdzieś. Zobacz, tu jeszcze w prawo i później w lewo, jeszcze do tunelu. Co się do mnie uśmiechał? To będziemy wysoko gdzieś mieszkać, bo on powiedział, że 62 trzeba kliknąć. A 33 to pewnie pokój, czy nie? Nie no tak, 62, Tak. 33. Żeby tu trafić, to niezły był labirynt, ale już dochodzimy do naszego pokoju. Jestem ciekawy, co się wylosuje. 33. A tu jest room upgrade. A to jest 62-38. To nie jest nasz pokój. Gości. Ej, mamy widok na stripa. Kurde. Zobacz jaki mamy widoczek na Cezar Palace. Trochę szyba nie domaga, ale... Zobacz tam, sfera. Dobry widoczek z okna. Fajnie, że sporo miejsca. Fajnie, że sporo miejsca i fajnie, że mamy fajny widok. Zawsze trafiliśmy w hotel z głównym jakiś widok na kurna... na co? Na parking albo na jakieś zaplecze. A teraz no gdyby nie ta brudna szyba, no tu masz Cezar Palace, zobacz, masz tutaj ten straganik cały. Tam tam masz sferę. Tu Cezar Palace. No i w ogóle taka ciekawostka, ostatnią nockę będziemy spać w Cezar Palace, więc będziecie widzieli. No także przyjechaliśmy na śniadanko do Ziegels Beigelmania. Możemy wam tu już polecić, bo już jesteśmy tutaj jak trzeci raz po walce, to trzeci raz, to już czwarty, już nawet piąty, parę razy byliśmy tu na śniadaniach. Ale jest naprawdę zajebiste, bo tu są bajgielki, jakieś kanapeczki z pastrami. No zaraz zobaczycie, pokażemy wam, że widzimy się w środku. Nie wiem, to jest opcja w ogóle fajna, bo tu masz opcję na wynos, a tam jest restauracyjnie bardziej w sensie, że na miejscu, że można zjeść, a my zjemy na miejscu, nie będziemy jeść na mało. No także jesteśmy w środku, zobaczcie w ogóle, tu jest wybór, poprzez jakieś bajgle, sandwicze, pancake'i, nawet chyba są jakieś obiadowe dania. My tu w sumie zazwyczaj jedliśmy śniadania i ja sobie wziąłem bajgielka z bekonem i kanapkę z pastrami. W sumie zaraz wam pokażę jak to wygląda, ale naprawdę jest bardzo dobre, no i fajne takie śniadaniowe. No jest fajny klimacik taki amerykański tutaj. No i przede wszystkim jest bardzo dobre, bardzo smaczne. Także pokażę wam jak przyjdzie, co zamówiłem. Przyszło jedzonko, także zobaczcie sami pastrami, no wygląda znakomicie. No i tutaj taki wstępik starterek, śniadaniowy bajgielek. Ojejku, ale się jajko leje, ojej. I tu jest fajnie, bo wziąłem sobie z bajgielkiem jalapeno cheddar, jajeczko, bekonik, no już po prostu niesamowite. A Kinia sobie wzięła, co sobie wzięła? Bajgla z awokado i jajka. Nie, naprawdę jest zajebiste. Już tak pochłonąłem wszystko i ledwo zdążyłem wam pokazać jak się tym delektuję. Dobre, jedzenie zrobione, jedzenie zjedzone i możemy ruszać w kolejną another adventure, więc będą fajne widoczki. Chyba około 2,5 godziny traski nas czeka w jedną stronę, także lecimy i widzimy się na miejscu, może jakieś jeszcze coś co pogadamy w trakcie jazdy, jak będą jakieś przemyślenia. W sumie wszędzie dookoła pustynia,
ale i fajne górki się pokazują. Śmiesznie tutaj trasy to w ogóle są takie, że jest cały czas prosto i się jedzie. I na początku jest fajne, bo są fajne te widoczki, ale później jak się jedzie 3-4 godzinę, to już mocno nużące jest. Ale zobaczcie sobie sami, fajnie to wygląda ogólnie, że jest przestrzeń cała pustynia, no i gdzieś tam jakieś górki w ogóle. A Tak, tak daleko, to nic. daleko. Ogólnie dzisiaj jest trochę chmurniej, ale to w sumie fajnie, bo się nie będą się 50 smarować. Tylko Bo się 30. spali. Chociaż jest gorąco ogólnie, jak już tam na stację teraz tankowałem, to normalnie przez te chmury i tak waliło to słońce. A nie widać w ogóle, przynajmniej może nie będzie spalać. Jest tak właśnie lekko chmurkowo, ale stopni jest kurde 95 tych Fahrenheitów, to ile to jest? Z 35 stopni, 36. Chyba tak, coś takiego. Ale ty już spalony jesteś. Ale to sprzed walki. Delikatnie. Delikates. Lenizna jest. Na robotnika. Weź mi nie rozciągaj koszulki. Delikates tak zwany. Delikates podczerwionek. Węgusie moje ulubione, ale ogólnie lubię bardziej Monsterka. Ale węgusie też są bardzo dobre i węgusie są tylko tutaj. W sensie w Polsce ich nie znaczy są gdzieś tam w jakichś tych amerykańskich sklepach, ale tak tutaj jest dużo smaków i ten Black Cherry Vanilla is very good. No i zero cukru, a słodki jest jakby miał cukier, więc o to w tym chodzi w sporcie. No tutaj już konkretny widoczek, co? No taki trochę klimat Króla Lwa tego typu. Naprawdę kozak. Nie? Fajne te skały. Fajna. No naprawdę jest fajny widoczek. Bardzo fajny, troszkę wieje. No a to tak naprawdę początek dopiero tego Zajonu, ale już widoczki są niezłe. Zobaczymy co tam nam dalej pokaże. Jak to z kwiatuszkiem? Gówno jakieś. Nagraj mi. Jaki ładny. Lecimy dalej. No bo to jest jakaś jedna odnoga, ale to nie jest to ogólnie co byłem ostatnio, więc trzeba będzie gdzieś poszukać innego. No ale tu też i tak jest fajny widok na te skałki, nie? Trzeba wyjechać w ogóle stąd i wjechać gdzieś w inną część tego parku. Muszę zobaczyć na internecie. A nie mam tu zasięgu. Trzeba zjechać na dół. Trzeba zjechać na dół i tam znaleźć inny wjazd. No ale widzisz, to jest ten. To jest Nuggets. Góra Nuggets. Britty. Paria. Timberman. No. Jest taka krótka lekcja geografii. No i tak właśnie. Okazuje się, że Iwek pomylił parki. To jest ten park, tylko z drugiej strony trzeba wjechać. I jedzie się jeszcze godzinę. Miało być 2 godziny od Las Vegas. A będzie 3. Tak? Nie. Już niedaleko, w sumie 20 minut do kolejnego punktu. Jest stacja w fajnych warunkach, bo nic nie ma, jest stacja, ale tam zaraz. Tylko muszę się nawodnić, to fajne. Taka stacja, co? Nie jakiś shit. Hej! Tak zachwalała stacja, zobaczcie na lodówkę. Prawie że pusta i co trzeci produkt. No i on mówił, że słaba stacja. Jak tyle, taki masz wybór? Będzie ten z Monstera. Punk Punch. Pytali się na stacji. Idzie pan? 9-0, bro? Nie. Dude, that's sick. What was your name again? Iwo. Evil. Iwo Baraniewski. I'm looking it up on my phone. Okay. See it in my truck. Okej. 9-0. That's. Hey, it takes a lot of work. I have a lot of respect. Well, mad respect, Yeah. bro. Thank you. Okay. See you. No. Więc weszliśmy z kamerką sobie i się spytali, jak poszłeś do Klopa, czy nagrywamy streama. Ja powiedziałem, że nie, na YouTube'a. Wpisałem im YouTube'a. No i się zaczęło, że jestem zawodnikiem i się cieszyli. I zyskałem 2 nowych subskrybentów. Wyłudziłem 2 subskrybentów na stacji, na kamerę. Tak się to robi, tak się robi biznes. 2 wyświetlenia więcej. No. Tak to wygląda, dobra, lecimy dalej. Jedziemy dalej. 38 minut. Ale to ładnie. No naprawdę to wygląda
bardzo ładnie, nie? Mhm. No naprawdę ładnie, nie wiem, czy to w kamerze tak fajnie wygląda też, ale na żywo to wygląda zajebiście. Jeszcze tutaj miasteczko takie małe. Mhm. O kurde. Nie wierzę, co tu się wydarzyło. Normalnie weź. Trzymaj mocno kierownicę. Ja tutaj już 3 pasami przypięty jestem. I sobie lecimy. Driver. I tam Las Vegas się świeci w oddali. Kierowca dowiózł nas bezpiecznie, chociaż były perturbacje. Nie jeden zawał mógł być przeżyty, ale no jakoś dojechaliśmy, nie? Kierowca bombowca. Pokażemy wam w sumie co jemy. Bo jedzenie byliśmy tutaj, tak. I burgerki były dobre, fajnie też taki amerykański klimat. Więc zobaczymy co zjemy. O. Co? Wejście fajnie oświetlone. Lazy Dog. I widzimy się. Weszliśmy do środka, zamówiliśmy. Ja wziąłem sobie burgera z bizona i drugą kanapeczkę z fried chicken z kurczakiem w panierce. Więc będzie dobre, z fruteczkami. A Kinia wzięła sobie farpa z kurczakiem. Yo, tu raper z nadwiślańskiej sceny. Co on wziął? Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Iwek nie lubi. Jak Watermelony. to się nazywa? Polsku arbuza. O Boże, ty, ile ty już jesteś w Stanach, że ty już polskiego zapomniała, Boże. Ej, ty, ja może będę mówił do ciebie po angielsku, of course? What do you think? Chwilę tutaj w Stanach i już proszę, jak ten owoc z tym czerwonym w środku, ten z zieloną skorupą się nazywa? Myślałem w ogóle, czy ponagrywać takich filmików, że będziemy gdzieś tam jeździć po jakichś paru fast foodach, wezmę po kanapce i będę testował, ale nie jestem testerem, tylko jestem smakoszem. I ja po prostu wziąłem to, co już tu jadłem i mi smakowało, bo mam ochotę to zjeść. A nie mam ochoty tracić wyboru na wzięcie czegoś nowego tylko po to, żeby stestować i żeby mi nie smakowało, gdyż jestem bardzo wybredny i wielu owoców, warzyw nie jem na przykład w składniku w burgerze albo w czymś, więc nie miałbym w ogóle ochoty tego robić, dlatego po prostu zrobię wam tutaj smakowanie się, tu będzie po prostu pokazane Sedna. smakowanie się moim jedzeniem, które jem, o. Smakowanie, seria smakowanie, o. Zajadanie, o, seria zajadanie, już bez gotowania, smakowanie się żarcia. Przyszły nasze porcje, tutaj proszę bardzo, fried chicken, a tutaj burgerek z bizona, burgerka z bizona jadłem, tego nie jadłem jeszcze tutaj. No i fryteczki, ale fryteczkami się podzielimy, Kinia ma shawarmę ma taka z kurczaczkiem, także zdejmuję czapę i smacznego sobie życzę. No, pierwszy hotelik Piramida, w ogóle to jest pierwszy, w jakim spaliśmy, taki tutaj ze stripa, jak byliśmy po kontenderze właśnie, no to tutaj nockę mieliśmy i myśleliśmy, że będziemy spać w Piramidzie, a się okazało tak, że pod ziemiami przyszliśmy obok i spaliśmy chyba w tym, w tym niebieskim, więc spaliśmy przy Piramidzie, nie w Piramidzie. O, a tutaj jest drugi hotel, w którym też spaliśmy po kontenerze, tylko pod koniec już jak wracaliśmy. I tutaj też śmiesznie trafiliśmy, pokój w ogóle na samym dole tutaj od ulicy. To jest taką klitę, taki lepszy Harry Potter. A tam spaliśmy ostatnio, przed debiutem, to w New York. I tam było na zajebistej. Wysoko mieliśmy, tylko z tyłu mieliśmy okna na kolejkę, ale fajne było, bo było wysoko i był duży pokój, 2 łóżka, no taki najlepsza klasa z tych 3, jakie byliśmy. A teraz śpimy w Paryżu, czyli tam w ogóle naprzeciwko tego Bellagio. No i zajebiście jest, nie? Mhm. Zajebiste, w sensie Podoba mi się. fajne, jeszcze mamy widok na tą sferę, więc w ogóle kozak. No. Taka historia 3 hoteli na wjeździe. Na koniec tego wyjazdu, ale ostatnią nockę
w Cezar Palace. Ty kurna, co wiem. W Cezar Palace, więc też może być fajny. O, to ciekawe jestem. No właśnie, najbardziej chciałem ogólnie się przekiwać, jak tutaj przyjeżdżałem, bo lubię film Cats Vegas i fajnie, no, podobał mi się też ten fotel. Taki jest też w stylu mitologii, ja lubię mitologię. A to się zaciekawiło, co że sobie Paris Saint-Germain. A tutaj dwie taksóweczki bez kierowców sobie lecą. Wariaciki. Gdzie? No a tu jest wieża i tu jest nasz hotelik, a mamy na drugą stronę okna, bo mamy okna na Sferę. Tutaj jeszcze się skusiłem na deserek przed snem. Pizzusia, taki kawałeczek, jalapeno, pepperoni. No i zagryziemy sobie smoki cheddarkiem. Taki to zestaw sportowy. Do chipsy idą w górę, a później jest knockout. Witajcie w kolejnym dniu naszej kulinarnej podróży. A w tej kulinarnej podróży znów wróciliśmy do tego samego miejsca, bo nam bardzo smakowało i te śniadanka są super tutaj. Ja wziąłem sobie to samo co wczoraj, w sumie bajgielek, bekonik, jajeczko, ale dla odmiany zamiast pastrami wziąłem sobie kurczaczka jakiegoś tutaj w bułeczce. Ja wziąłem chyba to samo, tak? Tak, to No, bez zmian. bajgiel. I tak zaczynamy dzień, później jedziemy na zakupy, coś tam sobie chce pokupować jakiegoś ciuchowego. Później tam Hoovera i zmieniamy lokalizację na zajebistą lokalizację, bo jedziemy do domku, w którym będziemy spać, do Joshua Tree, więc tam będzie zajebisty widoczek. No, będziemy wam pokazywać, tak zaczynamy dzień znowu od jedzonka tego samego, więc smacznego, mój drogi kolego. No, sklepy odhaczone. Ostatni raz. Nie, jeszcze Ostatnie gdzieś sklepy. zajedziemy. Ostatnie sklepy, jakie były w ogóle. Możliwe na tym wyjeździe tu już były, na szczęście. Nie. No Jeszcze i teraz jedziemy na tamę Hoovera, żeby Kinia zobaczyła, bo ja widziałem już, ale fajnie to wygląda, jest jeszcze blisko akurat Las Vegas, 20 minut mamy w sumie, stąd gdzie teraz jesteśmy. No i chwilę zobaczymy i będziemy ruszać już w kierunku tego naszej chatki w Joshua Tree, już do Kalifornii w sumie, na taki przedsionek Kalifornii, tam będziemy sobie mieszkać przez najbliższe dni, chociaż i tak będę musiał tu jeszcze wrócić w czwartek, bo będę wyrabiał Social Security Number i mam umówioną wizytę w urzędzie właśnie 11 czerwca, czyli w czwartek. No, a później wrócimy, tam zrobimy nockę i dalej lecimy w Los Angeles, także widzimy się na tamie Hoovera. Fajnie to wygląda, co jakbyśmy się przenieśli z pustyni nad morze na pustyni. No i co? Idziemy! No jest to olbrzymie. Idziemy właśnie sobie. Kawałeczek mamy, bo zaparkowaliśmy na darmóweczce. Nie płaciliśmy, nie okradli nas na 10 dolców. I tu pewnie jak wody jest za dużo, to wpada i tam gdzieś w dół leci. No to jest jedna strona już tej tamy Hoovera. Fajnie wygląda. Ale druga jest lepsza. Fajniejszy widoczek taki górski. No ale tutaj właśnie ta tama czerpie wodę, żeby prąd był, nie? Wiadomo. Tu się tworzy prąd po to, żeby się światło mogło świecić całą noc i cały dzień w Las Vegas. No tak, wyjaśnione. W razie wątpliwości jakichś to Jakby ktoś nie wiedział. To już wszyscy wiedzą. No i tutaj już jest kawałek tej fajnej strony, ten most zajebiście wygląda na tle gór. Ej, zobacz, flaga jest tam. Dobra, chodź na środek. Chodźmy na środek wszyscy. To jest niezłe, że tam na skalę zbudowali domki. Tak w sensie te budynki. No jest mega. Także tamę Hooverka sobie zobaczyliśmy. Idziemy do furki i kierunek te Joshua Tree. Jeszcze tutaj możecie zobaczyć, jaki ładny widoczek. Ładny jest, bardzo trzymaj sobie tą kamerę, człowieku. Tu jest przepaść.
po drodze Walmart, o w Walmarcie może też jakieś będzie akcja, że może jesteście ciekawi. Content walmartowy, content słodyczowo-przekąskowy, ile różnych rzeczy jest ciekawych. Zbieramy się po drodze Walmart, na pewno po drodze jeszcze żarcie jakieś muszę zjeść, bo czuję, że jestem głodny. Kierowca będzie się zatrzymał, teraz ja stację zrobię, bo się zamieniamy. Ja teraz muszę odpocząć, a kierowca będzie tutaj prowadził, kierowca bombowca będzie prowadzić do tego Duszłaty. Tam jest chyba 250 km, więc nie ma tragedii. No to idziemy do fury i lecimy dalej. Znowu się musiałem przywiązać do fotela. A ja muszę szukać tego Walmarta właśnie. I ogólnie szukamy jeszcze jakiegoś jedzonka, śniadanka już trochę minęło. Ciężko coś tu znaleźć, bo jedziemy taką pustynią. No proszę bardzo, jest dookoła tylko tak. Tak. I tam. I nie ma nic, nie ma normalnie nic. Jest tylko pustynia. A ona dosyć długo było jakieś mini, takie kurde pseudo miasteczko. I była stacja tylko i McDonald's. Na Stany ogólnie takie coś, że jest jeden fast food na jedno skrzyżowanie, no to naprawdę rzadkość. Ubogo. Pokaż jak manewrujesz. O kurde. Hamuj! Jest problem z znalezieniem restauracji, bo odbiliśmy właśnie, żeby pojechać do restauracji, a się okazało, że trzeba pół godziny dłużej jechać. I dlatego wróciliśmy, jedziemy i kurde znowu jedziemy i nic nigdy nie ma, nawet żadnej stacji. Więc śmiesznie, o znowu się wyłania pustynia. Śmiesznie, bo te trasy są takie długie, ale naprawdę to fajnie wygląda. Normalnie się leci przez pustynię. Także dzisiaj jedzeniowo bida, tylko ściana nie zjedliśmy, więc... I żelki ze stacji. I żelki ze stacji, no. No tutaj jeszcze mamy pociąg, który sobie stoi na pustyni. Jak wężyk. Ale jaki długi jest. Przystaneczek na stacji, ale kurde w takim zajebistym miejscu. W ogóle jesteśmy na środku pustyni, jest tylko stacyjka. Zobaczcie. Tu w ogóle jaki fajny ten motelik, zaraz też zobaczymy. Bo to w ogóle jest tak, to wygląda motel i domki. Ale śmiesznie, bo wokoło nie ma nic. Jest tylko ta stacja, jakiś tam coś tam i pustynia. Ale ten w ogóle domek, jaki jest, znaczy domek, ten motel jaki jest taki kurde starodawny, klimatyczny. W środku takie starsze rzeczy są. Nieźle. Albo to jest taki muzealny w ogóle zrobiony, żeby sobie popatrzeć. Ja się trochę odbija. No i te domki. Nie, chyba właśnie to wygląda tak, że zostawione jako taki bajer do zwiedzania. Tak wioski to jako starodawna, jako Natalie. Taka z tymi. Nieźle. To nie wiem, czy tu będzie coś do jedzenia. I tutaj są w ogóle pieniążki wszystkie. Kto tu był akurat przejazdem i zostawił. I tutaj jest dyszka i 2 dyszki. Polacy tu byli. Jak się czujesz, że jesteśmy już tutaj po kimś? Co? No fajnie, że tak staro. Fajnie, że tak staro, ale jak się czujesz, że jesteśmy tu po kimś? Szkoda, że nie pierwsi. Nie, no szkoda. Ale dobra, ale jest gites. Zostawiasz po nas jakąś pamiątkę? Tak. Nie jestem żaden niby jakiś p***. Wjeżdżamy już, końcóweczka drogi, minutka. Już się zaczynają tutaj jakieś kaktusiki, te Joshua Tree, już jesteśmy. No zaraz się okaże, czy będzie jak na zdjęciach. O, wyglądało tam odseparowany taki domek, gdzie było dużo jakby pustynnych klimatów. Tu w lewo, stój. Tu? No, I gdzie on jest? no tutaj. No nie mów, że takie małe. A co ty myślałaś? No, że nie. Że co, my będziemy spali? Śpimy w takim, że... No bez kitu. Ja myślałam, że... Ej, ogólnie zajebisty, zobacz jaki widoczek masz. No ale ja w ogóle... To wygląda na zdjęciach jak nie wiem co. Ej, to jest...
Tu zaparkuj, no. Takie duże. Ja wiedziałem, że to będzie takie małe. Że to tak wyglądało właśnie jak takie małe. A nie jak duże. Tutaj mamy jacuzzię. No i widoczek ogólnie nie, no powiem ci, że zajebiście. No w sumie podoba mi się to. Tu związać, będziemy sobie siedzieć tutaj i sobie patrzeć, jak tu wygląda cała pustynia. O. Dobra, MTV Cribs. Kucheneczka. Ej, salonik. Bez kitu. Tu jadalnia, stół. I jaki widoczek z tego. Z salonu. O kurde, zajebiste. Co tam jest dalej jeszcze? A tu się przechodzi przez łazienkę do pokoju. No i łóżko, nie? No i tak to wygląda. To jest kawka nowe. Nie lubię kawy. Nie no, powiem ci, że bardzo mi się podoba. Klimatyczny taki. Tu fajnie, że śniadanko można sobie zjeść. Możesz sobie kawkę wziąć. Wychodzisz tutaj, pyk. Na ganeczku sobie siedzisz. I sobie patrzysz na pustynię. Nie no, zajebiste. Dobra, jesteśmy w Walmarciku i robimy zakupki. Dzisiaj będę robił burgerka. Także wzięliśmy tutaj, proszę, ostre guacamole. Salsa akurat będzie do jajecznicy na rano i cebulka. Do burgerka jeszcze sałata fajnie pokrojona. I tutaj właśnie mamy fajne mięsko. Zajebiste jest w ogóle szarpana wołowina. I ostatnio właśnie jak byliśmy w Stanach, to z przyjaciółmi jedliśmy sobie cały czas te burgerki. Także biorę 2 mięska. Tu w ogóle jeszcze fajna opcja jest, bo są beef brisket w ogóle w tym Jack Danielsie. Też jestem ciekawy, czy to byłoby dobre. Albo jakiś w ogóle pulled porki. Nie, ale to mięso naprawdę jest dobre. I chyba ono jest w ogóle dobrze jakościowo. Ma 25 gram protein, czyli jak na gówno, to nie takie gówno, nie? W sumie to nie gówno, bo to mięso. Dobra, to teraz jeszcze do tego, co potrzebujemy. Chcesz jakieś warzywa do środka? Bo ja tu tylko z warzyw biorę sałatę i guacamole, no ewentualnie A liczę. jak jeszcze można? No zależy, co chcesz do środka, czy paprykę, czy pomidora. Nie wiem, co ty chcesz. A chcesz nektarynkę? Może ja po prostu sobie doję Co? czymś takim. Chcesz? Wezmę. Ja nie chcę. Ja nie jem zdrowo w Stanach. Dobra, Nie wiem, wezmę może... co? Paprykę. Zieleniak? Tak. I zobacz truskawki. Jakieś bułeczki trzeba do tych burgerków skomponować. Najlepiej, żeby to były w sumie brioche. Bułeczki brioche, no. Gdzie ona? O, i wchodzimy na burgerowe bułeczki. I zaraz tutaj coś wybierzemy. No wybór jest naprawdę konkretny. Bo tak naprawdę nawet nie wiadomo, co tu wybrać. O, brioche craft style. To będzie dobre. I hop, do zestawiku. Myślę tylko, czy jedne, czy dwie. Czekaj, bo to może być, że 4 burgery zjem. 4. Kniazy 2 pewnie. Ile zjesz burgerów? Jeden. A, Brać? o, tyle czasu wybierać truskawki? To jak pozary, próbuję zachować, że niby zdrowe jedzenie. No bo... Dobra, czyli jedną zjesz burger jednego, to biorę jedną paczkę bułek. Okej. Idziemy dalej na sosy, chociaż kurde, czekaj, bo to są Ej, zamrażareczki. A może bym wziął takie dobre goferki? Zamrażarki też wszystkiego jest tyle, że tak naprawdę nie wiadomo co wybrać, ale kurde, gofry są tutaj, a nie ma tych. A były takie dobre z nadzieniem, które się wrzucało do piekarnika i się podgrzewało. Jaki chcesz chleb do chodź tego? może tu na te są takie mniej shitowe. No ale wybórowi. Tu jakieś ciasteczka, ciastunia. Może coś z tych, one są już takie Z bagiety? chyba najlepsze jakie mogą być. A tamten to już shit kompletny. Zresztą już pokrojone. No to dawaj. No i mamy zdrową białą bagietkę. To teraz musimy zakupić sosik do burgerków. Jajka jeszcze będą potrzebne. No i coś słodkiego, jakieś przekąski, nie? Ale teraz chodźmy do alejki z sosami. Sosy ogólnie bardzo lubię. Ja to w domu mam bardzo dużo sosów, nie? Sosów mamy trochę. Lubię kupować różne i mieć różne opcje na jedzenie tego samego dania, na przykład w różnych smakach. Hej, zobacz, jest ten hot honey sos, on jest zajebisty. I ja go wezmę. Kurde, trochę wybrakowany ten Walmi.
Jesteśmy na zadupiu trochę. Ale kurde, zobaczcie ile tu jest sosów i tak. To są po prostu kategorie hektolitry sosów. Tu majonezy. Tu już przechodzimy w musztardy. Wjeżdżamy w ketchupy. O, jest ten sos. Ten chciałem spróbować. Jalapeno ranch. A dalej wchodzimy w jakieś te ostrawe sosiki. Nabrał. Tutaj w barbecue też mnóstwo tego wszystkiego. No i tu jakieś ogóry. Co jeszcze potrzeba? Ja potrzebuję jeszcze boczek do tej jajeczniczki. O, zobaczcie, ten w ogóle to fajnie wygląda. Płatki, bo są wszystkie tak wielkie paczuchy. Naprawdę jest tego. To są bardzo dobre. Tak. Już jedliśmy nieraz. Honey mustard, kozaczki są. I też tutaj bardzo dużo fajnych smaczków nowych, których nie ma w Polsce. No, pringlesiki. I to w ogóle alejka z chipsami, z jakimiś paluszkami. Tu paczki chipsów. Zobaczcie jak to jest. To jest większe od twojej głowy, razy 2. Normalnie 2 twoje głowy byśmy zmieścili do tego. Jak trzeba było zakopywać. Ty mówisz. Tu w ogóle kartony z chipsami, żeby dupsko odpowiednio rosło, żeby przypadkiem dupa nie schudła za dużo, to sobie kupują taką paczkę, kładą przy kanapie, zapiją browcem i mają pewność, że dupsko zawsze będzie grube i nigdy nie spadnie, nie? Chodź na syr. Ja muszę syra wziąć sobie do burgiera. Cheddara biorę, nie? Chowdera. Okej. Milda wezmę, pokażę wam. Fajnie też słodyczowo to wygląda. Jest tego dużo naprawdę w tych alejkach. M&M'sy. O, później jakieś inne słodyczki. Kersheje różnego rodzaju, kurczę. Rizisów jest też od groma. Od groma to już jakieś czekoladki Hersheya, Rizisy czekoladki, jakieś pianko czekoladki, zwykłe czekoladki, kurczę. Naprawdę jest tego do wyboru, do koloru. Tu też paczuszki, żeby przypadkiem nie zasłabnąć gdzieś w drodze, to sobie po kieszeniach można poładować i jak jest kryzys głodowy, to się można naładować. A tu samo z cuksami. Cuksy też, kurde. Paczka jak 3 głowy, ale można chować wszędzie, w każdych zakamarkach domu i jak tylko jest spadek cukru, to sobie można przyładować. Tu żeleczki, skitlesiki jakieś, też tego jest naprawdę dużo. Jakoś właśnie teraz słodyczy nie mam ataku na słodycze, bardziej mam ochotę na takie słone, więc nie wiem co wziąć, musimy skonsultuję sobie, zobaczyć, będzie chciała Kinia też, bo jakoś nie mam parcia na słodycze, może ona mnie nakieruje na coś ciekawego. Dobre kremy mamy takie, znaleźliśmy, jedliśmy jak byliśmy ostatnio, to jest Filadelfia w ogóle, ale jest zajebista, znaczy dla mnie zajebista, bo ja ogólnie lubię z jalapeno różne połączenia, a jest właśnie tutaj Philadelphia Spicy Jalapeno i jest naprawdę zajebista. I co na misji? Myślę, czy No, czy my to zjemy, wypijemy, nie chcemy. ja na pewno nie będę tego pił, więc mnie nie licz w to. zrobić. Co? Czy już czyje na tym zrobić? Bo nie chcę Ale tego po prostu mnie nie mieszaj w nic mlecznego, bo ja nie będę jadł. Licz na siebie tylko, bo ja nie chcę tych mlecznych. O, i tu jest boczek. Ale boczki niestety też są pakowane po tyle. Nie zjem tyle. Aż tego boczku, jakie ja nie je i tego nie zje pewnie. Ej, może to... kurde, a ile będziemy jeść śniadań? 2. Nie 3? Piątek jeszcze? Ej, bez kitu, no to ja mogę wziąć ten boczek. No to biorę ten. Tak się prezentuje wózek, tak się prezentuje kucharz. No i teraz jeszcze tutaj widzę, że kolejny dylemat, tam jest walka. Wielka walka, co tam, jakie obliczenia poszły. Liczę ile potrzebuję. No i co wyliczyłeś? Ponad 20. Ale skąd wiesz ile będziesz Bo jadła? ty pewnie 5 za 2 ja. No ja Bo zjem jeszcze 5. czyje będę dała. Ja zjem 5, czyli No zjem właśnie, 15. tak liczyłam. Ja No czyli już można 6. wziąć 18. No nie, bo ja... A nie, bo ty 6. To 21. Koszyk prezentuje się bardzo ładnie, bardzo smacznie i bardzo zachęcająco apetycznie, nie?
Tutaj proszę bardzo, porusza się w swoim naturalnym środowisku. Poluje. Tylko niestety poluje, ale zawsze na te słabe słodycze, które mnie nigdy nie Nieprawda. powalają. Nie, w guście słodyczowym jednak nie ma takiego dobrego gustu słodyczowego, kinia. Bierze jakieś zwykłe ciastka takie, to jest fajerwerkowe, to tak zwane. A te mymsy mamy? Te z miodem? No mamy. Właśnie w ogóle mamy dobre MMM-ki. Tutaj są takie z miodem. Zajebiste są, polecam. Jest już, o. Już coś wypatrzyła. To będzie wycięte. O, to są te. To już tu wam polecę. Honey roasted, no po prostu w miodzie te orzeszki. Coś tam się dzieje. No i co znalazłeś? A nie bierzesz nic jeszcze? No nie wiem, Nie, bo właśnie nie mam co. ochoty na takie rzeczy, nie wiem, jakoś nie mam ochoty. Poza tym są te MC, No są dobra, te... masz rację. Tamte też trzeba Masz zjeść. rację. Tak, masz rację. Bo to Próbuję- Paulina będzie oglądała. Próbuję tutaj właśnie być nie sobą. Ukrywać swoją tożsamość pożeracza słodyczy. No niestety, mam z tym problem. Problem. Big problema. Gatorydziki, a ja to bardziej preferuję jednak Powerade'ika. O, tu są właśnie Powerade'iki. I ogólnie mój ulubiony, bardzo mi smakuje. O, to jest ten. I wezmę sobie całą zgrzeweczkę, chyba że są większe. To tu biorę. I to jest, ja go bardzo lubię. On jest zero niebieski. Taki jak niebieski, tylko że zero on jest trochę chyba mixed berry, o. Mixed berry. A i fajne są zgrzeweczki takie, że sobie można zawinąć do domu. A no i to wielkie tuby tu są, nie? Bo tutaj jest tuba galon, czyli... Nie, to może nie jest cały galon, ale galon to chyba 3,5 albo coś takiego litra. 3 litry. No. Także takie tuby sobie weźmiemy. Zgrzeweczkę tego. Dziewczyna dźwiga. No, siłacz. Pokrótce pokazałem wam wygląd w środku Walmarta. No w każdej alejce jest po prostu wszystkiego. O, tu jeszcze Oreo wam pokażę. Może jakieś ciasteczka. Ej, może jakieś ciasteczka. Może tutaj na coś bym miał ochotę. No ale jest naprawdę wszystkiego bardzo dużo. Jakieś ahoj chipsy, Oreosy. No ale na razie nic nie porywa tutaj, nic mnie nie porywa. Ale jeszcze zobaczymy przy kasie, bo przy kasie są jeszcze takie właśnie mniejsze. Bo tutaj kurde w tym Walmarcie to są strasznie wielkie te rzeczy, a aż tak nie mam ochoty chyba, żeby brać całą wielką paczkę ciastek. Czy ty chcesz jakieś ciastka? Może nie. Albo zobaczmy co jest przy kasie. Ja widziałam polecajkę tych, że one są takie nawet okej, nie, to nie jest żaden shit. No nie, w ogóle z czekoladą. No akurat, ale widziałam jakieś proteinowe, tylko tu ich nie ma. Proteinowe? Tak, i chciałam do Polski przywieźć. Trochę właśnie ten Walmart, bo jesteśmy tutaj taki trochę no taki pustyni, gdzieś taki odludzeni troszkę. I także jest Walmart, to jest nieźle, ale jest wybrakowany bardziej niż na przykład te, które byliśmy w Las Vegas. Tam był naprawdę bardzo duży wybór wielu rzeczy. No i i właśnie tu nie ma niektórych takich na przykład typu jakieś inne smaki ciastek, czy tak jak właśnie ta musztarda nie było tej łagodnej. Co? Ciacho jakieś coś? A Oreo? No dobra, to na razie tutaj wam pokazałem sklep i co? My do kasy chyba zaraz zmierzamy i idziemy robić żarcie. No więc jeszcze się może gdzieś zobaczymy pomiędzy. Jeszcze dobrałem takie chipsiki właśnie do panej musztard. Hop. I to mogę polecić. To jest zajebiste, to w ogóle są wafle, które też dają naładowanie w UFC. Są kozackie, one takie ala holenderskie. Te akurat są miodowe, ale są waniliowe. Jakieś jeszcze masło orzechowe, słony karmel, jakieś mieszanki. Ale wanilia i te miodowe są najlepsze. No i polecam w sumie je. Kamil mi je pokazał. Zajebiste są. No także zakupki zrobione. Ładujemy je do furki. Hop. I jedziemy robić kolację. Cześć. Także już w domku już zacząłem też burgerki robić. Tutaj bułeczkę przypiekłem sobie lekko z cheddar, rzuciłem na jednej stronie, na drugiej. Pod spodem jest jeszcze na płaskiej bułce, pod spodem jest awokado. Na to sałatka, bułeczka podpieczona w piekarniku. No i wykładam tą wołowinkę. To taki, o.
Uciekł. Nie chcę tego. Ile chcesz tego? Tyle? Mhm, Czy więcej? tyle. Dobra. Ty chciałaś trochę tego, tak? Mhm. A ja zrobię sobie tak. Jednego zrobię sobie z tym tylko. Oj. Jednego sobie zrobię z tym tylko tyle, o. Drugiego sobie zrobię z tym tylko tyle. A trzeciego zrobię sobie trochę z tym tyle. I trochę z tym. No to nieźle się tutaj wywaliło z kopyta. Ej, wygląda ładnie. Ale jest przepyszny. No, także tutaj sobie zrobiliśmy śniadanko, pierwszy dzień, pierwsze śniadanko w nowym mieszkanku. Kinia zrobiła jeczniczkę na cebulce, tutaj sobie jakieś swoje chia. Tu fajne właśnie, bo sobie dodamy do tej jeczniczki salsę, chlebek. No i ja jeszcze tutaj sobie robię boczur. Tylko ten boczek, kurde, troszkę za późno wstawiłem. Jeszcze trochę musi się przerobić. Tutaj solone, pieprzyk, hop. Ile chcesz? Jest dwie? Ten? Spadło na ziemię. Ej, no weź to ode mnie. Tyle chcesz, czy nie? No weź to, zabierz jak z ziemi. No. I spadło na ziemię i mi na talerzu położyłeś. Dobra, nie chcę mi się czekać, bo mi wstydzi się. A kurwa, dotknąłem ręką. Ej, dotknąłem normalnie ładnie, Jejku, kurde. no uważaj. Tu sobie smarujemy jeszcze tym z jalapingo. Salsiki damy do tego. Proszę bardzo, jak to wygląda. Jak meksykańsko-amerykański breakfast. A spróbuję na wizji, czy mnie nie chce, bo trochę tutaj kucharz. Zajebiste. Smacznego. Sobie życzę i wam, jak ktoś je i to ogląda. I mi. I tobie. Jedziemy na Pansring, fajna traska jest. 35 minut mamy do celu. Fajnie, bo też taka gala przez pustynię, taka góry. Także fajna trasa, no fajna. Fajne trasy też wczoraj, bo jak jechaliśmy właśnie przez tę pustynię. No i ciekawe jest jak tam będzie. Palm Springs. Nie no, taki klimat ogólnie bardzo mi się podoba, że są palmy przy drodze, jeszcze w ogóle góry w tle. No i domki takie te właśnie amerykańskie jednopoziomowe, no zajebiste. Zajebiście to wygląda. Naprawdę, no i tak, no fajnie, no. My jedziemy. No to jedziemy. Jedziemy. Wiesz, że jedziemy. Jedziemy teraz do centrum. Tu zobacz, może będzie fajny ten widoczek. Aleja palm. Fajna. I po bokach są większe, na środku mniejsze. To zajebisty widoczek, kurczę. Palemki, wielka góra. Że zaparkowaliśmy sobie, przyjechaliśmy w ogóle na jakąś ulicę, chyba to jest główna jakaś ulica, bo jest co chwilę już tutaj są sklepy, różnego rodzaju jakieś knajpy, no wszystko jakieś z pamiątkami. A jak wyjechaliśmy tamtymi uliczkami tutaj, no to nie było praktycznie żadnego sklepu, były tylko jakieś te hotele albo jakieś tego typu chatki. A tu już fajnie, fajnie, w sumie się okazuje, że fajnie, dopiero idziemy. Ale są też fajny ten klimacik, że są palmy, tylko tu już właśnie widać, że nawalone tych rzeczy. O, i są takie Aleja Gwiazd, no bez kitu, bo to Aleja Gwiazd była pierwotnie wpisana, dlatego przyjechaliśmy. Takie mini Hollywood. Pogoda ogólnie jest taka, że trzeba iść wolno, bo jest gorąco bardzo. Nie wiem, z 35 stopni chyba jest. Dzisiaj ubrałem, kurde, w dżinsiki i w białą koszuleczkę i już tego żałuję. I buty jeszcze pierwszy raz założyłem, odkąd tu przyjechałem. Od kurde 2 tygodni to ja butów nie miałem na nogach, teraz w klapkach śmigałem. No i taki jesteś aktor? Twoja scena główna w tych vlogach to jest jak idziesz i po prostu tak kamera za mną podąża. Pierwsze wrażenie. No dlatego widzisz, kto powinien trzymać kamerę. Już teraz odpowiedziałaś teraz już na pytanie. No poczekaj. A, zapomniałem.
No, podoba się, tak? Jak się podoba? Co? Tak, Palm Springs to było miasto, do którego chciałam bardzo przyjechać. I to w sumie z mojej inicjatywy trochę. Już się zatrzymaliśmy. No i jak jest? Jeszcze się bardziej takich kolorowych domków się spodziewałam, ale później jak pojedziemy bardziej w takie boczne uliczki, to będzie ich więcej. Ale już mi się podoba, już czuć taki klimat. Czego będzie więcej? Kolorowych domków. Ogólnie ja tu widzę, że to jest takie centrum takie turystyczne nawet bym powiedział, bo jest... Teraz właśnie wchodzimy w alejkę, gdzie są praktycznie same knajpy. Bo tam jak szliśmy, to były te pamiątkowe jakieś takie duperele, szmery, nie? Tak. A teraz idziemy... O, czekaj, Ale złapię. też się warto przejść. Złapię tutaj. Nie, my nie idziemy tam. Tylko chciałem złapać, jak to wygląda. Co, tyle? No tak, że Wyczerpaliśmy limit aktora? No. Naprawdę byłam ciekawa tego miasta. Ogólnie musimy sprawdzić, czy tam w ogóle my gdzieś dojdziemy do jakiegoś takiego tego, bo tu jest... Tutaj w ogóle jest też taki pomnik z tego Marilyn Monroe, taki chyba Tak, słynny, tak. z tego I co mi się kojarzy. Tak, i tutaj też przyjechaliśmy to zobaczyć. Tylko nie wiadomo, czy to jest tutaj. Tutaj ma być centrum. Też mi tak pokazało, że tutaj. Pewnie, zresztą takie coś to musi być w centrum. A i dom Marilyn Monroe musimy znaleźć i pojechać. A co, to jest ogólnodostępne do zobaczenia? No, to jest po prostu domek, no to się przyjedzie uliczką. No wiem, ale nie jest gdzieś tam na posesji ogromnej, że nie da się do niego dotrzeć. Wątpię, tutaj chyba takich aż nie ma. Zagazowują nas. Chcą nas zagazować i nas okraść. Słoneczne, kalifornijskie słońce łuska nas po głowach. Nawet omieszkałem sobie zdjąć czapkę, żeby trochę złapać opalenizny w tych Palm Springowych okolicznościach. No i co? No i gówno, idziemy dalej. Alejka. Samochodzik na dachu. Tutaj jakiś dzieciaczek. O, i tam jest ten pomniczek. Jest, no, jest. Jest pomniczek. I trochę ludzi. No, także pierwszy punkcik odhaczony, znaczy przynajmniej drugi, bo ta ulica jeszcze była taka jedna z znanych, ale ten pomnik Forever Marilyn chyba też jest takim kultowym tutaj miejscem. Odhaczony, fajny, no. Fajnie, że to jest takie w tle palmowym i górowym. Tam w ogóle też zajebisty widoczek jest, nie? Na góry, na palmy. Fajny, no, taki klimacik ma to miasto. Tu też fajna uliczka jest. Fajne te uliczki są, ale tam w tamtą fajnie wygląda. Że się tam ciągnie gdzieś. A teraz idziemy do fury, idziemy po co jedziemy? Pod chatę pod chatę Marilyn Monroe, tak? Pod chatę Marilyn Monroe. Jeszcze jakieś tam są miejsca do zrobienia jakichś fajnych zdjęć tutaj i poszukamy jakichś uliczek. Różowe drzwi. No po co? Popularne różowe drzwi. A no, jakieś takie rzeczy. I później jak już zrobimy te rzeczy, to pojedziemy sobie chyba... Przynajmniej wydaje mi się, że ostatnią rzecz tutaj. A nie, bo jeszcze nie wiadomo, ale no ten Indian Canyon pojedziemy. No i zobaczymy tą kolejkę, no to jeszcze nie ostatnia rzecz, trochę tego jest. Ale ogólnie... No, ogólnie to idziemy teraz do fury, ale nie wiemy, gdzie jest fura. To jest klucz, gdyż zaparkowaliśmy, poszliśmy w lewo, a zaparkowaliśmy w jakiejś kurde bocznej uliczce i nie pamiętam przy czym. A nie, tutaj, bo naprzeciwko Sephory. A to my tu stoimy. Ja już pamiętam. Pamięć fotograficzna. Palemki, naprawdę. Tutaj brakuje ogólnie do tego klimatu takiego. Brakuje, żeby to miasto było położone przy wodzie. Tak. Żeby jakaś woda była, ocean i najlepiej ten ciepły, atlantycki. Pochwały szły, a tu jednak znowu zeszliśmy na ziemię i to bardzo mocno spadliśmy. Oczywiście kamera znowu nie została włączona i się gadało do nieodpalnej kamery. I dostał kamerę do ręki i nie włączył nagrywania. A kto wyłączył w ogóle nagrywanie? Żeby się nie stracił filmik, Żeby co? ten co nagrywałam. Ale Żebyś przecież nic tam nie kliknął. Vloga się kręci cały czas, a nie wyłącza się co chwilę. A nie kurwa nie Ale nagrywa. na mnie jest, oczywiście, że No bo to... na ciebie jest, oczywiście, że na ciebie, bo to ty przecież kurwa wyłączasz nagranie. A vloga się kręci non stop. Dobra, jest pierwszy punkt wycieczki instagramowej, czyli jakieś różowe drzwi. Ale nie wiem, o co z nimi chodzi i czemu one są takie super, ale tu są różowe drzwi. I pewnie ty chcesz na nich zdjęcie, tak? O, lody, lody. O, tu masz dobry kadr. Tylko, że ty jesteś mała, ale chyba może to o to chodzi. Nie, fajnie to wygląda. Tu jeszcze palemki. I siusiek. Tutaj teraz jesteśmy w takim, no właśnie niedaleko tych drzwi. Podjechaliśmy w tych tutaj osiedlach, no ale widoczek jest kurde przekozacki. Palemki wszędzie, nie?
No i tutaj właśnie taka dzielnica, ale ta ulica tutaj no naprawdę robi wrażenie. Tutaj elegancko jest, no, zajebiście. No i tak sobie szwendamy się na razie póki co po Palm Springs, patrzymy sobie, bo to fajny klimacik, fajnie to wygląda w ogóle, jak się jeździ. Te domki właśnie takie po niskie, jednopiętrowe, góry, palmy, nie? No podoba mi się bardzo. Ja lubię taki klimacik. I tak wakacyjnie. No pięknie, po prostu. Naprawdę. Nie przystanek na zdjęcia przy różowym domu. Wąziutko jest, ale pomiędzy skałkami się przygrzemy. Wjechaliśmy do Indian Canyons. I może tu już się idzie? No tak. No i tam to tak zapalmione. Wow. I tam. Teraz wam pokażę. My będziemy szli na dół taką traską, która będzie prowadziła właśnie przez takie palmy zajebiste. O, zobaczcie, tam będziemy szli, schodzili i tutaj są te palemki. Zaczynamy tutaj nasz hiking lekki. 35 stopni jest na tym słońcu, to naprawdę grzeje tak, że daj pan spokój. I nieźle to wygląda. Pomiędzy tymi palemkami sobie lecimy. Jezu, jak ja się ubrałem na hiking. Jeansy i gębus. Silny wiatr, ale to teraz pod górę, w dół i znowu pod górę. Też wodę? Co? Dobra, jest chwila przerwy naszej wycieczkowej na jedzenie. Znaleźliśmy jakąś knajpkę. Wiesz, że tam policja była? Może... No może ty, jak ci ręka trzęsie, ty wiesz, że ty normalnie już tu do więzienia idziesz. Tu się kończy nasze wspólne zwiedzanie i ty idziesz za kraty, a ja jadę do Los Angeles. Przestań. Co, na dworze siadamy? W knajpce zamówiliśmy sobie, wziąłem 3 quesadille, 2 z kurczakiem, 1 z wołowiną i tacosy z wołowiną wziąłem 2 i Kinia wzięła jakieś tacosy chipsowe, ale takie chrupkie bardziej, jakieś coś takiego, no i jakiegoś tego, jakąś lemoniadę, herbatę wziąłem, coś takiego, więc zobaczycie niedługo, jak przyniesie. Jakie mam przygody z tobą? Zawsze Na jest tak, że jak gdzieś jedziemy, to Do ciepłego posmaruje się miejsca. trochę Tak. i czegoś nie posmaruję. Ostatnio były to nogi, a wcześniej w ogóle nie zdążyłem się posmarować, mnie tak słońce spiekło, że normalnie dostałem lekkiego udaru. W sensie takiego udaru, że normalnie mnie ściągnęły tak mięśnie, nie mogłem siedzieć ani nic zrobić. Musiałem elektrolity pić i wodę. Taco chips, Thank enjoy. you, thank you, Mocktail, thank you. and then I made this by mistake, so this is on the house. Okay, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Także na przystaweczkę mamy pierwsze danie, to są właśnie te chipsiki. Dobra. I danie główne przyszło, jednak nie są takie duże jak myślałem. Tutaj mamy 3 quesadille, wołowinka, kurczaczek. No i tutaj 2 takoski z wołowinką, które też wyglądają zacnie. Więc zabieramy się, może sobie najpierw skubnę gryza z wołowiną, wam powiem od razu, czy dobre. Zajebiste. Aha. No, bez krytyki. Zajebiste. Znaleźliśmy fajną miejscóweczkę z widokiem w ogóle na te góry, jak to zajebiście w ogóle wygląda. I zaraz tutaj będziemy sobie działać. Może jakieś zdjęcia porobimy. No, będą zdjęcia. No, także szukałem takiej właśnie malowniczej. No tak, żeby była taka uliczka, palmy, w tle te góry zajebiste. Nie no, wygląda to mocno. Mogę zdradzić oficjalnie, dlaczego my się tu spotkaliśmy. Gdyż szukałem ładnego miejsca z ładnym widokiem, żeby... w takie
niestety nie było tu żadnej osoby, którą mogłem zaangażować, bo to była niespodzianka, żeby nagrać, to chciałem tak początkowo zrobić, żeby powiedzieć komuś, żeby nagrał scenkę nam do przebitek na vloga, ale niestety tu nikogo nie ma, a fajna się naprawdę trafiła widokówka i także oficjalnie narzeczona. Także taki tutaj epizod z ładnym widoczkiem. Generalnie nie spodziewałam się. Zawsze jak mówiłam ci o pierścionku, zawsze jakoś kręciłeś nosem. Już sobie tak myślałam, że jeszcze sobie poczekam pewnie. Tak robią zawodowcy. Prawdziwy zabójca jak chce kogoś zabić, to nikt nie wie, że on chce kogoś zabić. Tak robią profesjonaliści. Nie dają po sobie poznać. Ja myślę, że wybrałeś takie najlepsze miejsce, w którym mogłeś. Bo uwielbiam Stany. I teraz będzie dodatkowa pamiątka z tego miejsca. No i fajnie, bo nie byliśmy tutaj ani ty wcześniej. Palm Springs, tak. Bardziej, że... Fajny widoczek był. Jeszcze szukałem w ogóle, jeździłem w kółko gdzieś po ulicach. Szukałem właśnie, żeby fajny był widok z palmami i z górami w tle. Bo żeby było fajne, żeby fajnie to wyglądało. No i się musiałem tam trochę objeździć. Ale się bardzo cieszę. Marzyłam o tym dniu. I teraz jesteśmy narzeczeństwem. Już nie para, zwykła. Zaciągnąłem sobie sznur. Sam mi się sznur na szyję zaciągnął. Sam sobie. Sam sobie powiesiłem sznur na szyję.